Siemanko, w kolejnym dniu, w pięknym dniu na wyspie Phuket w serii Pokochaj Tajlandię. Dzisiaj zabieram Was na wyspę Raja i wyspę, no oni mówią Raya, ale po angielsku mówi Raja, i na wyspę Coral. Jest to wycieczka, którą oczywiście możecie u nas dostać na Polacy na Phuket na Instagramie. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj chcę Wam pokazać właśnie, jak ona wygląda, ponieważ wiele osób wybiera cały czas te wycieczki najbardziej takie znane, czyli Pipi, James Bond, Milany, na słonie, jadą do sanktuarium. Polecam to bardzo Surrey Island, ale na Raja Island mało kto w ogóle wie o takiej wycieczce. Także dzisiaj Wam ją pokażę, bo Raja Island jest przepiękna. No i ta wycieczka to też dla Ali też wycieczka, bo ona jeszcze nie była na Raja Island, czy Raya Island. Właśnie wszędzie było napisane zawsze Raja przez CH i tak jak słyszeliśmy, że się mówi Raja, a tutaj pan mówi Raya, jest napisane przez Y, więc nie wiem. Nie, mi się wydaje, że oni mają swoje, a turystom mówią. Że może po prostu Raya to jest tajska nazwa, a Raja to jest po prostu angielska. No pewnie tak, no. Ale mniejsza z tym, naprawdę pięknie. I tam na tą wycieczkę jak jedziecie, to na samym Raja Island macie 4 godziny chyba. Bardzo długo, na odpoczynek. Chyba 3 godziny, 3,5. No. 3,5. Tam macie obiad też. No i później się płynie na Coral. No i tam jest kolejne chyba 1,5 czy 2? Też jakoś no tak. nie wychodzi wycieczki tak naprawdę 6,5 godziny, więc sporo. Dokładnie tak. A to jest dość blisko speedboatem, jak się płynie, ponieważ 30 minut tam płyniecie, później 20 minut na Coral, no i później się wraca. Jesteśmy w porcie Chalong teraz. No i dopłynęliśmy. Fajnie, nie byłem tutaj 3 lata chyba. Teraz słońce jeszcze lepiej wyjdzie i popatrzcie, jaka tu jest piękna woda też. Taki inny kolor, taki zielony, super. No i popatrzcie na to. W niewielu miejscach w Tajlandii możecie zobaczyć taką wodę. Dlatego Raja Island jest na tyle wyjątkowa, że jeszcze nie dużo osób tu przypływa, bo nie dużo osób o tym wie, jak to jest pięknie. No i schodzimy. No powiedzcie mi, jak Wam się to podoba. Dla mnie top. Trafiliśmy na świetną pogodę, tak jak to w sezonie w sumie. Chcę, żebyście wiedzieli, na tej wyspie normalnie są resorty. Można się tu zatrzymać na parę dni. I ta plaża tutaj, wiadomo, jest ładna, ale są jeszcze ładniejsze. Nie wiem, czy mi się uda pokazać, mam nadzieję, że tak. Tylko będę musiał kawałek dalej pójść, a z racji tego, że mamy wycieczkę, to muszę bardzo zważać na czas. Dlatego wycieczka tu jest super, ale zostać na dłużej też by było fajnie. Idziemy teraz. Tam jest taki punkcik widokowy. Stamtąd pięknie to wygląda. Mamy 15 minut, bo za chwilę trzeba iść na obiad. Tutaj, żebyście wiedzieli w ogóle, to jest główna plaża, na którą wszyscy przyjeżdżają. Ale możecie sobie wynająć tuk-tuka i pojechać na jakieś inne plaże. My właśnie po obiedzie prawdopodobnie to zrobimy, bo chcę Wam pokazać jeszcze inne miejsca tej wyspy. Ja jak byłem tu kiedyś, no widziałem trochę więcej, ale ze względu na to, że zostawałem tutaj właśnie na noc, na pewno warto przyjechać. Zresztą sami chyba widzicie. Dla mnie to jest w ogóle najlepsze, to już mówiłem, 30 minut tylko od Phuket.
Bo wiecie, na Symilanach też jest taka woda. Ale na Symilany się daleko jedzie. Oczywiście bardzo warto zrobić Symilany. Bardzo, bardzo. Ale tu też. Pięknie tu jest, No i tu macie taką elegancką restaurację z widokiem. Akurat kiedyś nie... ale odebrał na rafę. Kiedyś nie akurat jadłem. Także było spoko jedzenie wtedy. No i tutaj kolejne domki z widokiem. Gdzie był ten punkt widokowy? Muszę sprawdzić, ile tu kosztują. Chociaż z drugiej strony chyba jeszcze lepiej, ale tu też widoczek piękny. O, źle poszedłem na ten punkt. Ale patrzcie. Taki kolor tu jest. Koracza to malownicza wyspa położona na południe od Phuket, znana z krystalicznie czystej wody i białych, piaszczystych plaż. Jest popularnym miejscem do snorklingu i nurkowania, oferując bogate rafy koralowe oraz różnorodne życie morskie. Na wyspie panuje spokojna atmosfera, a luksusowe resorty i bungalowy wśród tropikalnej przyrody przyciągają turystów szukających relaksu. Koracza to idealne miejsce na jednodniową wycieczkę lub dłuższy pobyt z dala od zgiełku Phuket. Zosia, będziesz prowadziła traktor? Tak. Prowadziłaś u babci już, tak? I taki transport na obiad. No i w cenie tutaj o 11:30 macie obiad. Jeszcze zaraz wam pokażę, co tu jest. A, klasyczny fried rice, jakiś kurczak, ryż. Ogólnie, żebyście widzieli, ta wysepka jest taka mocno lokalna. Że mieszkają tylko ludzie, no tutaj jest typowo muzułmańska wyspa. No i są ładne plaże, w sumie dwie takie najładniejsze. Bo trzecia, jak sobie przypominam, to już była taka mniej ładna, ale też było warto zobaczyć. Tutaj przyszliśmy teraz do Raja Resort. I kiedyś tutaj właśnie w tym byłem na noc. Pięknie to wygląda pod względem takim, że tu wszędzie dookoła macie takie domki. I tam jak widzicie na przykład, tam dalej były takie podwójne pokoje z basenem. No i przed nami już tam dalej plaża, to zaraz wam pokażę. Drzewka, palmy dookoła, jak w parku. No i patrzcie, to przepraszam, jak będzie troszkę wiało, bo mikrofony mam jeszcze nie założone. Ale po prostu wow. Przecież ta woda to tutaj świeci po prostu. Chyba... A, waran, tak, po drzewie idzie do góry, patrz, tam. Czekaj, czekaj. O. Hey Jesse! Tohle se nedá, že jste to vysvětí No, ale on ucieknie pewnie. Raja Island Resort. Sprawdzaliśmy. Tutaj najtańszy pokój w Raja Island kosztuje 500 zł. Są dwa resorty teraz. Jak patrzyliśmy, były dwa wolne. Jeden za 2500 za noc, drugi za 500. No wiadomo, że się różnią zdecydowanie od siebie. Ale i tak, wiecie, to zawsze można tu przyjść. Specjalnie wam chciałem pokazać też tą wyspę, bo wiele osób jest totalnie tego nieświadomych, jak pięknie tu jest. 30 minut od Phuket. Dzieciaki biegną warana zobaczyć.
Patrzcie, i tak jest malutki jeszcze. Ale nie wiedziałem, że one po drzewach chodzą. Tą kolejną częścią wyprawy naszej dzisiejszej będzie Coral Island. Znaczy teraz już musimy wrócić na główną plażę, gdzie przypłynęliśmy. I 20 minut jesteśmy na Coral. Czy wam polecam to miejsce? Oczywiście. Bardzo, bardzo. To takie jeszcze moich propozycji oczywiście. Jak chcecie zobaczyć miejsca z tak piękną wodą jak ta. Nie patrzeć na to najbardziej popularne, bo oczywiście no Phi Phi to jest must, który trzeba zobaczyć w Tajlandii. Takie 100%, które trzeba zobaczyć. No ale taką wodę też znajdziecie na Similan Island. Tam są plus dodatkowo wielkie kamienie. Wygląda jak na Seszelach. Kawałek dalej, albo bliżej, nie wiem, ale tam te same rejony. Surin Island. Tam widziałem jeden z najładniejszych kolorów wody, plus najładniejsze rafy koralowe, jakie widziałem tutaj w Tajlandii. Snorkeling tam jest po prostu cudowny. Gdzie jeszcze? No właśnie Koh Lipe. No to Koh Lipe to oczywiście, no. Koh Lipe chyba jest taką turystyczną, najlepszą wyspą. Jest wiele takich rajskich miejsc. Wiecie, jak ktoś przyjeżdża tylko na Phuket, na Phuket nie zobaczycie takiej wody. Nie ma co. No nie ma takiej. Ale Phuket jest najlepszą bazą wypadową. Ja o tym nagrałem ostatni odcinek. Także jak ktoś z was nie widział, serdecznie zapraszam, żeby go zobaczyć. No i tam będziecie mogli sobie zobaczyć, dlaczego uważam właśnie, że pierwsze wakacje lub pierwszy przyjazd do Tajlandii powinien być właśnie na Phuket. Patrzcie, tam kolejny płynie. Nie, to o tym samym mówię. No i przypłynęliśmy teraz na Coral Island, ale nie jesteśmy na Banana Beach, tam gdzie zawsze pływamy, tylko na tej drugiej. Tu, gdzie po prawej stronie są namioty, można sobie namiot wynająć na noc. Taki glamping w sumie, bo to jest namiot z klimatyzacją w środku. No i to jest restauracja, beach bar. To jest jak pod turystów. Mocno. Możecie zobaczyć, jak wygląda też Coral Island, tylko z tej drugiej strony, nie z tej, co zawsze wam pokazywaliśmy. Zaraz się jeszcze przejdę tam kawałek dalej. Tu pokażę wam jakiś beach bar, ale ogólnie jest tu bardzo dużo ludzi teraz. Ale jeśli byście zostawali tutaj na noc w tych namiotach, no to na pewno można to fajnie wszystko zobaczyć, jak ci wszyscy ludzie sobie pojadą na... Czekajcie, zachód słońca? Nie, zachód słońca jest z drugiej strony. Wschód słońca, byście tu mogli ładnie oglądać, jakbyście zostali na noc. Kiedyś te namioty kosztowały chyba 1200 albo 1500 tajskich batów. Teraz pewnie w sezonie kosztują więcej. Chociaż ciężko powiedzieć. No i bierzecie sobie tutaj taki leżaczek i relaksik, ale wiecie co jest najlepsze? To mnie bardzo zastanawia. Tutaj z tyłu jest taki resort. Leciałem tam dronem, jest 30 domków, które tu po prostu, no wiadomo od którego czasu opustoszały, bo 5 lat jest to tutaj zamknięte już i po prostu się zniszczyło samo w sobie. Ale zastanawiam się najważniejsze, czemu ktoś się tym jeszcze nie zajął. Proszę nie piszcie w komentarzach, że ja bym mógł, bo nie, no to miejsce akurat mi nie za bardzo odpowiada, bo tu za wielu przypływa takich wycieczek zorganizowanych, tu po prostu tysiące ludzi codziennie jest. A ja bardzo bym marzył o takim czymś. No wyobraźcie sobie mieć takie świetne domki przy samej plaży z takim widokiem, ośrodek. Marzenie po prostu, totalnie marzenie. A jednak nikt się tym nie zajął tu. Że to by można było tak fajnie to zrobić. Zastanawiam się dlaczego. O, właśnie, pozasłaniany, wszystko, że nie zaglądać do środka. Zastanawiam się, dlaczego nikt tego nie ogarnia. Ale ogólnie dorwać takie coś na jakiejś wysepce, tylko gdzie nie ma tyle ludzi, tylko przyjeżdżają typowo turyści do tego ośrodka. Ale by to był czad. Obiecuję, że kiedyś będę miał tutaj na pewno hotel połączony z hostelem
albo gdzieś taki właśnie ośrodek. To by było marzenie moje, ale to na pewno jest nie do zrealizowania na Phuket. Na Phuket by się to nie udało, żeby mieć takie coś. Takie coś z takim widoczkiem. W ogóle to jest wyspa tukanów, na tej wyspie są tukany. Przed chwilą widzieliśmy 2. Zaraz pójdę tam dalej, może się uda gdzieś wam pokazać. Tutaj jest mniej rajska część tej wycieczki. Oj, tu widzicie 2 tukany. Sobie tutaj latają, może zaraz gdzieś wam pokażę. O, tam lata ich pełno. Dobra, zaraz tam pójdę. Tutaj macie jeszcze beach bar. Oczywiście za stolik wszystko trzeba płacić. Restauracje, drinki można. Tutaj coś tańszego. Tajskie jedzonko jakieś. O, tu można mango sticky rice nawet wziąć. O, widzę 2 tukany. Już wam o, więcej. Nie wiem dlaczego akurat na tej wyspie są, ale tutaj jest naprawdę dużo i tak praktycznie tylko tutaj są. Akurat się gryzą. Fajnie tu było spędzić taki dzień. Naprawdę fajnie. To jest wycieczka typowa, żeby sobie się zrelaksować, żeby sobie poleżeć na plaży i żeby pooglądać ładny kolor wody. O tutaj w tym to najbardziej chodzi. No i fajnie jest to, że to jest tak blisko. No bo jak jesteście na Phuket, 30 minut płyniecie tam, później stamtąd 20 tu, no a stąd Phuket już widać. 10 minut jesteśmy w porcie. Także idealnie. Jutro z samego rana ruszam na Krabi. Chcę wam pokazać Krabi, bo wiele osób też pyta, w ogóle wiele osób jest tego nieświadomych trochę, że jadą na Krabi i jadą do miejscowości Krabi. To jest bardzo źle. Krabi ogólnie to jest region. Cały region, gdzie są te piękne wszystkie góry, te góry wystają z morza i tak dalej. Krabi to też jest Railay Beach, Krabi to jest Ao Nang i Krabi to jest miasto Krabi, które jest na totalnym zadupiu i nigdy jak jedziecie na Krabi, nie jedźcie na Krabi do miasta Krabi, bo wtedy stamtąd trzeba wszędzie dojeżdżać skuterem albo taksówkami, albo jakimiś autobusami. Ale to wam więcej jeszcze wytłumaczę jutro dokładnie w odcinku. Pokażę wam, gdzie fajnie się zatrzymać, co fajnego można tam porobić. Znaczy nie jutro wam powiem, tylko to będzie, czekajcie, ten będzie czwartek, czyli w weekend. W weekend zobaczycie odcinek dokładnie. No, a ja za 2 dni zaczynam też wakacyjny wyjazd. Tutaj przyjeżdża pewnie 30 osób z Polkami w podróży, także pewien czas będę mocno zajęty moją grupą tutaj. A później kolejny obóz startuje. 16 luty do 2 marca mamy kolejny obóz na Gmoj Camp. 20 osób już zapisane, jest jeszcze miejsce dla 10 osób. Także też się zbiera świetna ekipa. W ogóle teraz sobie uświadomiłem, że za parę dni tutaj będę znowu. Bo właśnie z moją grupą też tutaj przyjeżdżamy zawsze. Bo to się nie ma co dziwić. Tutaj wszędzie leżaczki. Tu akurat są darmowe. W drugiej części wyspy, tam gdzie my siedzimy, to trzeba akurat zapłacić po 100 tajskich batów. No ale dlatego, że tam macie spokój i ciszę, a tutaj obok siebie wszystkie. Idę zobaczyć tam dalej. O, właśnie tutaj macie jeszcze też nurkowanie. Też to można wziąć to. Tak samo wcześniej jak byliśmy na Raja Island, tam też była możliwość nurkowania. Także to jest fajna opcja. A idę zobaczyć jeszcze, czy w ogóle stoją tu te namioty. Co kiedyś były, ten glamping. Dobra, jednak nie idę, bo tam jest dość daleko, a za 15 minut muszę być na łódce. Następnym razem może jak tu będę, to zaglądnę tam. Dobra, dowiedzieliśmy się teraz, o co chodzi z tym hotelem. Ja myślałem, że on wcześniej był otwarty, a okazało się, że on jest zamknięty od 2004 roku. Jak uderzyło tu tsunami, zabiło parę osób tam i od tego czasu nikt nie chce tego kupić, bo mówią, że ludzie tu zginęli, że strasznie w środku. Parę tylko? Może więcej nawet. Albo może dużo ludzi zginęło, bo tutaj tsunami rąbło mocną siłą. Tu nie było gdzie uciekać, bo tu wszędzie z tyłu jest dżungla i góra. Także ci ludzie nie mieli tu żadnej możliwości. A fala jak tu rąbła, ojeju, no. No i właśnie to się tak stało. Ja byłem przekonany, że to chodziło właśnie o, wiecie, tą chorobę, która była parę lat temu,
a jednak nie, od 2004. Ciekawa historia. I się zastanawiam, bo rozumiem, że te nie chcą tego kupić, no bo oni wierzą w różne rzeczy z duchami związane. Ale że nikt z zagranicy nie kupił. Dziwna sprawa, to może jeszcze chodzi o coś więcej tam. Jak Ci się podobała wycieczka? Bardzo mi się podobała, naprawdę bardzo mi się podobała. też. Polacy na Phuket, świetna robota. Robicie niezłą robotę, nie? Chłopaki. O, i tu kolejny chłopak. Cześć chłopaku. Nawet Cię nie pokazuję. Podobała się wycieczka, Grzesiu? No wiadomo, że się podobała. Przespałeś połowę i się podobało. Wujek z chęcią sam by się przespał. A nie było kiedy. No, dobrze to wyszło. Fajnie, dlatego będziemy teraz w tej serii, tak wam mówiłem, jeździć troszkę po tych wysepkach, trochę po tych wycieczkach, żebyście mogli zobaczyć, ile macie tu możliwości. No i końcówka dnia, aktywnia, siłownia. Załatwiamy jeszcze papiery, muszę akurat wydrukować zgłoszenie na wizę do Algierii. Zapowiada się ciekawie, także zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. Pozdrawiam. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić subskrypcję. Dzięki wielkie.